Serdecznie witam w odcinku 8 playlisty Iluzja pod tytułem Kontrola umysłów, część 5. W poprzednim 7 odcinku omówiona została wstępnie technika manipulacji. W tym odcinku będę opisywał taktyki stosowane podczas procesu manipulacji. Manipulacja, aby była skuteczna, podobnie jak gra na pianinie, wiolonczeli czy skrzypcach, wymaga setek godzin ćwiczeń. Tylko w ten sposób manipulatorzy mogą osiągnąć stopień mistrzowski. Ponieważ instytucje rządowe używają technik manipulacji praktycznie na co dzień, w ich kadrach musi być profesjonalna rzesza manipulatorów. Na pierwszym planie to osoby medialne, jak rzecznicy, doradcy, a potem wybrani posłowie i tak dalej, aż do samej góry. Dlatego też oprócz elitarnych szpitali istnieją elitarne ośrodki zajmujące się propagowaniem i uczeniem taktyk manipulacji, często wykorzystywanych przez wszelkiej maści polityków. Jeżeli oglądają Państwo przekazy telewizyjne w mediach publicznych, a szczególnie debaty pomiędzy politykami różnych partii, zachęcam do krytycznego spojrzenia na ich wypowiedzi i zapewniam, że niektórzy z nich są w specjalności manipulacji mistrzami. George Simon, podobnie jak pani Harriet Breaker, również opisał taktyki stosowane przez manipulatorów. Simon wyróżnił aż 19 taktyk manipulacji i uszeregował je od najczęściej stosowanych, mało finezyjnych, aż do taktyk wymagających kunsztu mistrzów manipulacji. Taktyka pierwsza – kłamstwo. Manipulatorzy są doskonałymi kłamcami i będą kłamać o wszystkim, byleby osiągnąć swoje cele. Taktyka druga – pominięte kłamstwa albo inaczej półprawdy. Kłamstwa są bardziej subtelne, ponieważ manipulator mówi częściowo prawdę i ukrywa najważniejsze szczegóły. Taktyka ta często nazywana jest propagandą. Taktyka trzecia – zaprzeczenia. Manipulatorzy są ekspertami w zaprzeczeniach. Żaden z nich nie przyzna się nigdy, że zrobił coś złego, nawet jeżeli na to wskazują wszystkie dowody. Oni zawsze zaprzeczą wszystkiemu i zawsze będą zwracali uwagę ofiary na błędy kogoś innego. Technika zaprzeczenia jest podstawową w debatach telewizyjnych. Chociaż wszyscy uczestnicy debat doskonale znają fakty, to wcale nie przeszkadza manipulatorowi zaprzeczać wszelkim oskarżeniom. Taktyka czwarta – tłumaczenie. Manipulator wymyśla wymówkę, która pokaże go w dobrym świetle. Często będzie twierdzić, że musiał coś zrobić, żeby pomóc ofierze. Usprawiedliwianie swoich działań rzekomą pomocą jest również często stosowane przez polityków. Co prawda przyparci do muru mogą przyznać się do błędu, ale będą mówić o bezpieczeństwie publicznym lub obronie wolności czy demokracji. Taktyka piąta – minimalizacja. To mieszanka tłumaczenia i zaprzeczenia. Manipulator będzie mówił każdemu, że jego zachowanie nie było nieodpowiedzialne, ani szkodliwe, jak myśli ofiara. Na przykład manipulator mówi, że zniewaga czy kpina, której się dopuścił, było tylko żartem i nie powinno się tego traktować poważnie. Tutaj dobrym przykładem jest manipulacja w wykonaniu posłanki Lichockiej, która pokazała w Sejmie środkowy palec, usprawiedliwiając później ten gest odruchem naturalnym. Taktyka szósta – wybiorcza uwaga lub brak uwagi. Manipulator unika zwracania uwagi na wszystko, co może go rozproszyć w dążeniu do jego celu ostatecznego. Będzie trywializować wszystkie inne sprawy i uczyni je mało ważnymi, chociaż jest to niezgodne z prawdą. Na przykład manipulator często używa oświadczenia: nie chcę już tego słuchać. Taktyka siódma – dywersja. Manipulator jest nie tylko doskonały w okłamywaniu jego ofiary,
ale również jest ekspertem od unikania udzielania prostych odpowiedzi na zadawane jemu pytania. Jeżeli ktoś zadaje mu pytanie, którego nie lubi lub jest dla niego niewygodne, manipulator będzie próbował zmienić kierunek konwersacji. Często manipulator poda niejasną odpowiedź na zadane pytanie, zanim skieruje rozmowę w innym kierunku. Taktyka 8. Uchylanie się. Taktyka podobna do dywersji z małymi różnicami. W tej taktyce manipulator odpowie na zadane pytanie, ale będzie używał przebiegłych i niejasnych słów, udzielał chaotycznych odpowiedzi i często nieodpowiednich do zadanego pytania. W rezultacie stosowania tej taktyki pozostaje więcej pytań bez odpowiedzi. Taktyka ta jest obecnie tak popularna w debatach medialnych, że można ją śmiało nazwać taktyką trendy, czyli modną. Nawet ostatnie odkrycia w sferze polityki, jak Michał Kołodziejczak, wyraźnie wskazują, że instruktorzy i wykładowcy manipulacji osiągają zadziwiające i niebywałe sukcesy. Na tym zakończę opis taktyk nagminnie stosowanych przez polityków i w kolejnym odcinku opowiem o taktykach bardziej agresywnych, wyrafinowanych i finezyjnych, skutecznie praktykowanych w debatach telewizyjnych za czasów rządów chłopaczków z piaskownicy. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka playlisty Iluzja pod tytułem Kontrola umysłów, część 6.